Dzień dobry w nowym odcinku. Świt nastał o godzinie 6. No i co? Trzeba było ruszyć 4 litery po jakąś wodę, jakieś jedzenie. No i czas rozpocząć nowy dzień. Zapraszam do oglądania. Wytłumaczcie mi, jak to może być deska na desce, deską przykryta i jeszcze jakiś badyl. Przecież tu są bambusy. Jaki problem by to było zrobić, jak się należy, z bambusa trwałe? Ach. Trochę jeszcze Wam z rana w nowym odcinku opowiem to, co wydarzyło się jakby wczoraj. W poprzednim odcinku rozmawiałem z właścicielem tego guest house'u. Jest to Włoch, który sprzedał wszystko w Italii i przeprowadził się tutaj. Zbudował ten guest house, no i sobie mieszka i mówi, że fantastycznie się czuje, bez stresu, bez niczego. Czy to jest prawda? Trudno mi powiedzieć. Żona Filipinka, facet ma 75 lat. No to chyba wiecie, o co chodzi, nie? Ale najważniejsze, że jemu jest dobrze, że wybrał sobie takie życie na starość, jakie sobie wybrał. Moi drodzy, i po 3 dniach na Filipinach mogę Wam powiedzieć i myślę, że jeszcze to niejednokrotnie powtórzę, że Filipiny to jest stan umysłu. Tutaj jest wszystko inaczej. Bardziej skomplikowanie. Ci Filipińczycy, oni chcą być pomocni, tak? Są uśmiechnięci. Nie spotkałem się tutaj z jakimiś takimi negatywnymi emocjami. Ale słuchajcie, to wszystko jest trudne. Załatwienie czegokolwiek to jest lot w kosmos. I oczywiście rano musi już napieprzać muzyka. To też jest charakterystyczne na Filipinach. Spakowany, czas ruszyć dalej na północ Palawanu. Zobaczymy, gdzie dzisiaj dojedziemy, gdzie będziemy spać. To wszystko oczywiście wraz ze mną będziecie doświadczać. Dwie godziny mam do przejechania i to jest pierwsza pauza po godzinnej jeździe. Dupa mnie boli. Stanąłem przy takim sklepie, myślałem, że tu kokosa wypiję, ale bardziej bym tu mógł jakiegoś gwoździa kupić. Rozpuszczalnik. Ale tu jest wszystko. Nawet coś do jedzenia, znaczy takiego pseudo jedzenia. Ale jajka są, o, okej. Na razie sprzyja pogoda, bo jest pochmurno. Jak tylko słonko przygrzeje, to jest ciężej się jedzie, o, może tak. Zatrzymałem się na jakąś przekąskę, myślę o bananie. Jest marchewka, suszone ryby. To wygląda... Nie, to nie jest pieprz, to jest jakaś fasola. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu mamy świeżą rybę, znaczy ona już świeża nie jest. Tam jest jakaś większa sztuka.
Kupuję banana. Jeszcze mam 45 minut jazdy. Takich zaczepniaków tu mam. Don't shine, yeah. Nie ma się co wstydzić. Droga krzyżowa. Któryś raz z kolei mijam właśnie takie stacje drogi krzyżowej. Droga krzyżowa odbywa się do kościoła w każdy piątek po południu. Hey bro, what's up? Hello bro. Nagagawa ka ba kayo ito? Hello. Do you have an IG? Hi! Welcome to the Philippines! Dziewczynom powiedziałem, że będą na YouTubie. YouTube daw. Hey, this is... Dobra, chwila, jedną chwilkę i już do Was wracam. Jakoś mnie nie dziwi, że przy stacji drogi krzyżowej taki fajny kontakt i interakcja z młodymi ludźmi. Jak rośnie ryż? Rośnie właśnie tak. Czas pozaglądać, jak na wsi, na Filipinach ludzie żyją. Droga taka utwardzona, asfaltowa czy betonowa już się skończyła. No i pozostało coś takiego. W związku z tym, że mam motocykl dostosowany do takich warunków drogowych, bez obaw podążam tą ścieżką. Droga, jak widzicie, zaczyna się zawężać. Już tylko chodnik taki został. No ale nawigacja mnie tak prowadzi, więc jedziemy. Z tej strony temat wygląda tak. Z tej strony temat wygląda tak. Ja nie wiem, gdzie jestem. Zaczynam być głodny. Telefon, nawigacja mi się rozładowuje. Będzie przygoda, jak to zwykle ze mną bywa.
Pierwszy raz na Filipinach słyszę ciszę i przyrodę tylko. Żadnych pierdzących motorków, karaoke, dudnienia z głośników. Tylko ja i przyroda. Tutaj ludzie mieszkają. Zobaczcie. To nie jest domek kempingowy, to jest domek mieszkalny. Wybaczcie za moje słownictwo, ale jestem w kompletnej dupie. Albo inaczej. W dziurze jakiejś, zabitej dechami. Nawet nie dechami, tylko bambusami. Ale jest zadaszona hala do koszykówki. Nie wiem, na ile oni grają w to, na ile korzystają z tego w tym celu, do koszykówki, być może w innym celu. Ale jest taki obiekt postawiony. Wokoło są jakieś domy usytuowane tej hali, ale jak przed chwilą widzieliście, jechałem kompletną głuszą i jeszcze muszę się udać tam, więc jeszcze głuszą pojadę. I widzę, że gdzieś szkoła tutaj musi być, bo dzieci w mundurkach zmierzają do tej szkoły. Moi drodzy, z drogi na taki chodnik kieruje mnie nawigacja. No i sam nie wiem, co robić. No spróbujemy, no w końcu to przygoda, nie? Raczej nawigacja się myli, bo czuję po nogach, że cały czas mnie głaszcze trawa. Jeżeli by tu ktoś jeździł codziennie, no to byłoby to bardziej wyjeżdżone. Ja podnoszę nogi. Chyba plażą pojadę. W tej głuszy, którą przejechałem, znajduje się resort. Coś takiego jak resort, o, z bungalowami i z bezpośrednim widokiem na morze. Pani sprawdza, czy jest dostępny jakiś pokój. Bo ja nie rezerwowałem, wiecie jak to jest u mnie. No i zobaczymy jaka cena, co i jak. Ze śniadaniem ma to być. O, tu też takie pokoiki. Takie cyk, cyk, fajne. Podobno też jest restauracja, więc a głodny jestem. Recepcja wygląda tak. Taka restauracja. Tanio nie jest. Ja wam później powiem ile płacę tutaj za danie. Woda na przykład 50 peso. Ale jest widok, panie Mietku, ze stoliczka. Cyk, zaraz do morza. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Do miłego. Hej!